Dzień dobry, cześć. Witam Was, moi mili widzowie, bardzo serdecznie. Tym razem z Łąk Nadwarciańskich. A dlaczego z Nadwarty? Otóż w czwartym, czyli kwietniowym odcinku serii 12 parków zapraszam Was tym razem na wycieczkę po Parku Narodowym Ujścia Warty. Tym razem po wizytach w Trawieńskim i Wolińskim Parku Narodowym zanurzymy się w paradoksalnie odmienne krajobrazy. Patrząc na mapę, to można odnieść wrażenie, że Park Narodowy Ujścia Warty powstał przede wszystkim dla natury, a nie dla turystów. Czyli poniekąd słusznie. Plan na dzisiaj jest zatem taki, żeby teren Nadwarciańskiego Parku ogarnąć całościowo, czyli w formie takiej pętli, dzięki czemu, jak rzadko, w ciągu jednego dnia będziemy mogli wchłonąć, będziemy mogli się nasycić dużą porcją przyrody. Skonsumujemy ten park niemal w całości. A tak bardziej konkretnie, żeby taka pętla mogła się udać, to chyba jest tylko jedna możliwość. Dostajemy się pociągiem do Górzycy, skąd lokalnymi drogami dojedziemy do Słońska. I najpierw na południe od Warty dotrzemy do mostu w Świerkocinie i potem już z kolei na północ od Warty zawrócimy po prostu w stronę Kostrzyna. Droga Górzyca-Żabice-Czarnów, mimo tego, że lokalna, to do najbardziej turystycznych nie należy. I nie chodzi tu o walory krajobrazowe. Jest tu trochę ruchu. Napotkać można maszyny rolnicze oraz zniecierpliwionych tym faktem kierowców. Więc jest to raczej trasa na takie spokojniejsze pory tygodnia, pory dnia i na pewno nie można tego etapu zaliczyć do takich tak zwanych, jakby to nazwać, familijnych odcinków. W Czarnowie napotykamy relatywnie sporo oznaczeń szlaków rowerowych, a wszystkie one wiodą nie tam, gdzie my potrzebujemy. R1, czyli Eurovelo 2, w jedną stronę do krajówki numer 22, gdzie bez drogi rowerowej po tejże krajówce wjedzie ta droga, ten szlak właściwie do Kostrzyna, a w drugą stronę mamy oznaczenie PTTK, czyli R67 w kierunku na Ośno. I z map wszelakich wynika, że to R67 to właśnie też jest Eurovelo 2. No przedziwne to wszystko jest. Nieważne, nic to. Nie zważając w takim razie na oznaczenia, zjedźmy z asfaltów i z oznaczonych dróg, szlaków i wyznaczając własny azymut, a właściwie to nie zmieniając kierunku jazdy, podążajmy w stronę Słońska. Droga jest w znacznej swojej części całkiem przyzwoita. Nazwałbym ją taką polną o podwyższonych parametrach, bo nazwa szuterek już coraz bardziej kojarzy mi się z marketingiem niż z określeniem rodzaju czy też jakości trasy. Ale gdzieś 1,5 kilometra, no może 2 przed Słońskiem zaczyna się taki dosyć konkretny piach, ale też z tego piachu można przynajmniej częściowo uciec. Otóż zaraz przed, właściwie przy pierwszych zabudowaniach industrialnych, albo między zabudowaniami na północ, albo też przez pole na zachód, ja wybrałem tę drugą wersję i w ten sposób wyjechałem na sam początek drogi dla rowerów, która zaczyna się przed Słońskiem i towarzyszy krajówce numer 22. Może jednak trzeba było jechać cały czas tak zwaną ulicą kolejową? Tuż za ośrodkiem, ekspozycją, wystawą Parku Narodowego Ujścia Warty jakoś tak jesteśmy przerzucani tutaj z jednej strony drogi na drugą, albo ja źle wypatruję DDR-ek, CPR-ek. No dobra, jakoś z jednej strony na drugą się przedostaniemy, dobra, można przejechać. W Słońsku kierujemy się w kierunku najwyższej wieży w miasteczku. Owa charakterystyczna wieża należy do kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, ale to, co nas najbardziej interesuje, to znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie ruina zamku Joannitów Sonnenburg.
Zamek w Słońsku powstał w 1341 roku jako dwór rycerski, a od 1426 należał już do Joannitów. W XVI wieku rozbudowano go do formy obronnej, takiej rezydencji z fosą i wieżą i to jest mniej więcej układ, którego ślady dzisiaj ledwo już można rozpoznać. Albowiem po zniszczeniu w pożarze w 1638 odbudowano go w XVII wieku jako reprezentacyjny pałac. W XVIII wieku zlikwidowano elementy obronne, zasypano fosę, zburzono mury, nadając mu taki bardziej rezydencjonalny charakter. Po II wojnie światowej obiekt popadł w ruinę, jak wiele takich obiektów, a po kolejnym pożarze w 1975 zachowały się już tylko jego fragmenty. Obecny stan to oczywiście efekt zniszczeń wojennych, pożaru i zaniedbań, ale dzisiaj ruiny są już zabezpieczane jako atrakcja turystyczna. Czas ogólnie jakiś taki mamy nie najgorszy w tym Słońsku, a na mapie kusząco wygląda kawałek drogi typu tam i z powrotem do ścieżki przyrodniczej Ptasiem Szlakiem z wieżą, platformą widokową. No to co? Chyba trzeba by to sprawdzić. Trochę za bardzo tak pod samochody ten kierunek jest moim zdaniem. Sama wieża pod kątem przyrodniczo-ornitologicznym wydaje się być bardzo fajna. Dobre miejsce, tak sobie wyobrażam, żeby cierpliwie poobserwować, poczekać na ciekawe zjawiska dziejące się w naturze. Ale turyści, cykliści, zwłaszcza ci, co nie mogą zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu, no mogą mieć problemy z takim czatowaniem. Więc zawróćmy z Fekoła czym prędzej do Słońska i jedźmy dalej ku warcie właściwej. Szlakiem Derkacza w samym Słońsku pomogą nam tabliczki szlaku właśnie żółtego, a i za Słońskiem nie powinno być problemów. Taką oto, chyba teraz już mogę powiedzieć, szutrozą, niezbyt równą, ale za to stabilną, podążamy w kierunku na Kłopotowo, Okrze i Mosty w Świerkocinie. Przed Kłopotowem mamy do wyboru albo kontynuować do samego brzegu Warty naszą eskapadę szutrem, albo też zjechać kawałeczek w bok i trochę wcześniej wskoczyć już na asfalt. No ja powiem szczerze, że już trochę po twardym, równym bym sobie pojeździł. Tym bardziej, że po północnej stronie Warty czeka na nas jeszcze sporo dróg, ogólnie to mówiąc, nazywając polnych. Właściwie cała ta część od Świerkocina do Rogatek Kostrzyna jest odcinkiem takim ogólnie właśnie mówiąc gruntowym.
pod Okrzą taka zagadka. Coś jak zjazd do promu, znaczy to jest zjazd do promu, tylko promu brak. I też zero jakichś tabliczek, czegokolwiek. Czy to jest jakiś taki przyczajony, ukryty prom, czy taki tylko pływający w dni robocze? Ale nic tu nie ma napisane. Czy tylko taki kiedyś dawniej pływający. Wygląda na to, że da radę obejrzeć, sprawdzić to jeszcze z drugiej strony Warty. Na mostach w Świerkocinie nie jest zbyt przyjaźnie dla rowerzystów. Przy większym ruchu może być trochę stresowo, klaustrofobicznie. W części rozlewiskowej po lewej stronie jest taki bardzo wąski niby chodniczek. Da radę od biedy przeprowadzić rower. Na właściwym moście nad Wartą są wąskie przejścia po obydwu stronach. Zjazd na Szuterek w stronę Kostrzyna jest tuż zaraz za mostem, właściwie jeszcze przed samym Świerkocinem. No tutaj fani gatunku będą przeszczęśliwi. Mamy tu rzeczywiście szutry i to w dodatku na tym odcinku z relatywnie małą ilością dołków. Więc może nie jest tak jak w reklamach albo na YouTubie, ale na pewno bardzo mocno czuć tutaj klimat gravelizmu. No ale mieliśmy sprawdzić niby przeprawę promową z drugiej strony Warty. Na wysokości zjazdu do Witnicy przy wjeździe do Parku Narodowego od wschodniej jego strony możemy na chwilę wskoczyć na taką boczną, asfaltową drogę i dojechać na chwilkę nad samą Wartę w rejon tejże przeprawy, która chyba, wydaje mi się, jest jednak taka symboliczna. Znajduje się tu wiatka i tak zwane miejsce odpoczynkowe, niestety tuż obok z parkingiem dla samochodów. Pewnie to rzeczywiście była przejezdna droga lokalna, więc niestety tutaj możecie się często natknąć na motospacerowiczów czy motopiknikowiczów, więc po takie bardziej dzikie klimaty trzeba jednak się bardziej zagłębić na zachód, do samego Parku Narodowego. A sam Park Narodowy Ujście Warty powstał w 2001 roku, czyli wciąż jest najmłodszym polskim parkiem narodowym. Pod względem ornitologicznym jest to jeden z najcenniejszych obszarów w Polsce, może nawet jeden z bardziej cennych w Europie, bo żyje tutaj ponad 270 gatunków ptaków, z czego około 170 gniazduje tutaj regularnie. Występuje tu sporo rzadkich gatunków, takich jak gęgawa, bąk czy derkacz. Warta dzieli w sposób naturalny cały obszar na dwie części: północną, nazwijmy to umownie tak bardziej cywilizowaną, ze swoim polderem północnym, który jest taki hydrologicznie bardziej stabilny, oraz część południową, która ma charakter taki bardziej zbiornika zalewowego, gdzie wahania poziomu wody dochodzą do 4 metrów. Krajobrazowo, po odwiedzeniu parków takich jak Woliński czy Drawieński, a nawet niemieckiej Dolnej Odry, to pejzaż tutaj może się jawić jako wręcz, powiedziałbym, egzotyczny.
znaczy na pewno egzotyczny dla mnie, osoby przyzwyczajonej bardziej do krajobrazów pojezierzy, wybrzeża Bałtyku czy właśnie delty Odry. Ten tutaj jest dla mnie taki środkowo-polski, chociaż też wyznam, niejako odrobinę ze wstydem, że w środkowej Polsce, gdzieś nad Wartą czy Wisłą, nigdy nie byłem. Dlatego to pewnie nazywam trochę taką egzotyką. Nie jest to duży obszar, można to potraktować jako plus. Jest w sam raz do ogarnięcia całodniową pętlą rowerową. Z drugiej strony, jeżeli nie mamy jakiegoś zacięcia ornitologicznego, to raczej nie jest to miejsce na eskapadę wielodniową. No chyba że ktoś wybierze wycieczkę pieszą, ale wtedy raczej musi być ona skoncentrowana właśnie na obserwacjach przyrody, gdyż ogólnie pejzaż, tak samo jak z roweru, dość ciekawy, to z perspektywy piechura może się okazać bardzo stabilny. Jak mogę, tak staram się nie powiedzieć monotonny. Równa Aleja Szutrowa przez kilka kilometrów to już wyraźny znak, że pomału zbliżamy się do Kostrzyna. Nie oznacza to jednak, że krajobraz staje się w jakimkolwiek stopniu zdegradowany. Po zachodniej stronie park sięga aż do samych granic kostrzynieckiej zabudowy i wzdłuż Warty podchodzi klinem aż pod most w Kostrzynie. Tak więc pejzaż nadwarciańskich łęgów towarzyszy nam aż do samej stacji pomp Warniki, zabytku hydrotechniki z 1911 roku, który jest jednym z kluczowych elementów systemu hydrotechnicznego składającego się na polder północny obszaru, który został kiedyś sztucznie odwodniony i chroniony przed zalaniem w celach rolniczych, a od końca zeszłego wieku zaczął służyć do zarządzania wodami w sposób kontrolowany, tak by przede wszystkim pomóc przyrodzie. Okresowe zalewanie polderów wspiera siedliska wodno-błotne, a samo zachowanie takiej całej mozaiki środowisk ma bardzo dobry wpływ na ptactwo i cały tutejszy ekosystem. I tak niestety też Warniki to nie tylko symboliczna brama do nadwarciańskiej krainy. Zgodnie z naszym kierunkiem zwiedzania, za stacją pomp wracamy pomiędzy siedliska ludzkie. Ale ten powrót też ma swoje dobre strony, gdyż zapas czasu w sielankowych klimatach po północnej stronie Warty zaczął niepostrzeżenie topnieć. I okazało się, że aż tak bardzo dużo czasu to do pociągu nie zostało. Tak więc najwyższa pora już pocisnąć w stronę Kostrzynieckiego dworca. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas dzisiaj i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to teraz jest idealna chwila, żeby zasubskrybować mój kanał i to nie tylko po to, żeby obejrzeć następne parkowe relacje.
Teraz też jest idealna chwila, żeby się z wami pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.